Szczęść Boże! Z tej strony Arch, a o bogach trochę będzie. Czy w życiu brakuje ci władzy? Nadal masz mokry sen o dobrych czasach bycia moderatorem na forum? A Discord to już nie to samo? Czy masz zbyt wolny refleks na StarCrafta lub Warcrafta? A w Simsach woleliście budować dom niż grać? Więc mam grę idealną dla ciebie. Black and White 2. To RTS z krótkiej ery symulatorów bogów. My nim jesteśmy i jak w japońskiej mitologii istniała personifikacja bóstwa jako stopa domagająca umycia się. Tak my zostaliśmy ręką, niczym z rodziny Adamsów. I to nią będziemy większość robić. Założenie gry jest proste. Budujesz miasto, wyznaczasz pracę dla swojego ludu, przejmujesz inne, zajmując swoimi wojskami lub splendorem, czyli pięknem i komfortem swojego miasta. Mamy ucieleśnienie swojego sumienia, te dobre i te złe. Łatwo się domyśleć, kto tutaj jest moim ziomkiem. Brodacz też nie jest zły. A oboje tworzą dosyć dynamiczne duo, którego dobrze posłuchać. To fajni doradcy. A do doradców dostaniesz w gratisie chowańca. Więc jak najszybciej jest dobrze zacząć go trenować. Non-stop. Pasza, masa, spanie i trenowanie. Powtarzaj to w kółko, aż do osiągnięcia rezultatów. Definitywnie rekomenduję rozwinięcie roli wojownika i kupienie mu uzdrowienia i kule ognia. Absolutnie odradzam pioruny, bo czas animacji na tą zdolność jest za długa w walce. Finalnie dobrze wyćwiczony będzie jednoosobową armią. Historia. Mamy tutaj klasyczną, trafną historycznie opowieść o znanym już w podstawówce konflikcie politeistycznej Grecji wspieranej przez Egipt przeciwko odwiecznemu mocarstwu. Aztekom, rzucającym cały glob na kolana, którzy są obecnie panami zniewolonych Nordów i Japończyków. Aztecy podbijają pseudo naszą planetę, niszczą doszczętnie wszystkie ślady Egipcjan i jesteśmy na ich liście. Dokonuje się cud, niczym w 1920. Pojedyncza kobieta ściąga nas w okolice Grecji. Bronimy paru ludzi, wrzucamy ich w wir i udajemy się w barbarzyńskie strony, czyli okolice Warmii i Mazur. Musimy odbudować wiarę i nasz lud i rozkrwić w zemście Azteków. Wszyscy dookoła wspominają o proroctwie, o Bogu, który wywiódł ich z ziemi azteckiej. Brzmi znajomo. Gameplay. Przed swoim sianiem terroru lub tworzeniem nowego Dubaju potrzebujesz zwierzaka. Wybór jest pomiędzy orangutanem, lwem, bo coś musiało odwzorowywać logo Lionhead, wilka, tak samo silnego jak jego przedstawiciele, krowę i Pro DLC 2005 Tygrysa. Mój wybór pada na krowę, bo nigdzie nie ma mleka. A z czego jest robiona feta? No i rogi. I te kopyta. A prawdziwym powodem jest to. I chociażby to.
każdemu z naszych zwolenników możemy przypisać pracę, o ile nie są dziećmi czy emerytami. Mogą zostać wyznawcami, rolnikami, drwalami, górnikami, nawciarzami oraz rozpłodnikami do końca ich dni. Pytanie trudne. Czy można zajść w ciążę przez pocałunek? Peewee pisze, że to niemożliwe. A co sądzi na ten temat Peter Molyneux? Mamy owcę, która wystrzeliwuje 25 jagniąt, które musimy łapać. Statuę płodności. Gościa, który oskarża nas, że swoim boskim pyłem ustrzeliliśmy jego córkę. Gra definitywnie lubi tematy ciąży, zapłodnienia i rodzenia. Natomiast co do starych ludzi, nie dodają już nic do społeczeństwa. To nie jest cywilizacja z opieką zdrowotną. Jesteśmy progresywną cywilizacją. Nie potrzebujemy historii, jak kiedyś się żyło. Jeżeli nie chcesz, by twoje miasto wyglądało jak po pladze zombie, to jest na to sposób. Przydają się do palenia w ołtarzu. Respect for the elderly and infirm is a true sign of strength. Ach tak. Koloseum. Miejsce stworzone, by zająć umysły pospólstwa rozrywką, która sprawi, że nie będą myśleli o buncie. Dobrze, że tak teraz nie ma. Krain mamy 9, z czego 3 są dosyć wprowadzające. Gra ma dosyć stopniowy rozwój, z początku sielanka, aż do przewagi w wysokości 600 wojowników przeciwnika. Ach, te azteckie zalety. Dodatkowo, epickie cuda przeciwników ładują się ekstremalnie szybko. Ale po to wspominałem o trenowaniu chowańca. Poboczne zadania są pełne rysunkowego humoru i kompletnej abstrakcji. Od zadań dziecinnie prostych, aż po kompletnie irytujące. No. Focus your chi, student. Look, boys, that spy needs to get through the forest, but he's gonna get himself ambushed. If you spend the signs, you might be able to get him through safely. I jako Bóg, poza możliwością wznoszenia budynków czy dowodzenia armią, masz też dostęp do paru cudów. Woda, darmowa w daninę i przydatna do przyspieszania żniw, z pól i robienia lasów, leczenia. Najbardziej dla chowańca, szczególnie gdy używacie go jako armii samej w sobie i leczenia żołnierza. Tarczy. Niby przeciwko katapultom, ale wstrzymałbym się z zakupem do walecznego japońskiego brata. Ognia. 1 000 000 zastosowań jak podpalenie i wymieniłem właśnie wszystkie. Piorunów. Słaby zasięg, ale ciekawie wyłapuje wrogów. I finalnie gradu meteorytów. Mocne, ale za wolny czas rzucania, drogie w energię i w daninę. I jako wisienkę na torcie wspomnę o epickich cudach. Te budynki pozwalają nam gromadzić magiczną energię twoich wyznawców, by finalnie zrobić to.
love is everlasting. And what you want. We love you so much. Co do budynków. Nie wiedziałem tego nigdy, że studnia z wodą przy polach uprawnych nic nie robi poza podnoszeniem zadowolenia. Ale takie stawianie pochodni i uniwersytetów podnosi produkcję z pól, lasów, tartaków, kopalni i pieców. Peter Molyneux zaimplementował skrajny system moralności bieli i czerni. I jak w każdej swojej starszej produkcji, lubi to robić ze skrajnościami. No i co lepsze? Biel czy czerń? Szarość. Z technicznego punktu widzenia zadowolenie mieszkańców wydaje się przyspieszać rozrost populacji i ogólną chęć do życia. Robienie symulatora nowego targu może wytworzyć jedynie nowe playlisty dla doomerów. Natomiast nie wyobrażam sobie grania w 100% pod tego dobrego. Armie cały czas nas nachodzą, a dostawanie zła, zaniszczenie ich jest dla mnie koniecznością. Muzyka. There are some juicy towns to ransack. Są bardzo przyjemne ambienty. Szczególnie udane są te w klimacie celtyckim. Look! Here. Piosenki też są lepsze niż w poprzedniej części. Ale ta muzyka przypomina mi coś. A właśnie, czemu nie wspominam o pierwszej części Black and White? Pierwsza część dała mi PTSD. Moja wersja gry zawsze była tak skopana, że usuwała mi zapisy wielokrotnie. Poza tym miałem dosyć słuchania Śmierć! lub też tej piosenki. Czy może na przykład non-stop kataklizmę. Dostępność. Peter Molyneux opuścił studio i założył 22 puszki. Definitywnie z fasolką, jak to Brytyjczycy, by wypuszczać absolutne pierdy, nie gry. Lionhead upadł, a cyfrowe kopie nie istnieją. Nigdzie jej nie dostaniecie, chyba że macie gdzieś faktycznie fizyczną kopię, nie wspominając o portalach aukcyjnych, na których chodzą za cenę gry AAA. Może istnieje jakaś strona, na której znajdziecie pełną edycję, w pełni sprawną, spolonizowaną, omawianej gry. Nikt obecnie nie posiada praw do tego, to też nie ma zbyt wielu możliwości pozyskania. Trzeba dodać fakt, że u mnie na Windowsie 10 surowa wersja gry nie działała. Musiałem zainstalować jedynie
patch 1.1, potem patch 1.2 i 1.4.2. I okazało się, że moja myszka miała takie lagi, że za każdym wejściem do gry trzeba było obniżyć częstotliwość raportowania na najniższe, czyli 125. Podsumowanie. Wydana w 2005 roku gra zestarzała się dosyć godnie, niczym Jennifer Connelly. Rozgrywka nie jest za długa, bo średnia to 14 godzin. Może przemawiać przeze mnie doza nostalgii, ale jest bardzo relaksująco. Black and White 2 przechodziło mi się w celu odświeżenia tej recenzji bardzo lekko, a czas płynął mi w niej wręcz niezauważalnie. Ocena końcowa? 10 na 10 rąk, na 100 palców na 10. Więc nie ma co męczyć nowe gry, a warto odkopać tego klasyka lub zacząć z nią swój pierwszy raz. Więcej gier, równie arcyciekawych, nadejdzie, więc zaglądajcie do mnie. Hear us! We pray to the heavens! If there is an Aztec god, hear us now! O! Nowy przeciwnik na horyzoncie. Może do tego tytułu jeszcze wrócimy.